And behind him, Zazada was proving fastest of all and catching the leaders. The pole had been sensational across Australia, working his way from 13th to 4th position. Zazada, Poland's leading driver, knew the importance of correct tyre pressures, especially for a rear-engine car with the power of a works Porsche. Again, Zazada was fastest of all. If he'd gone like this through Asia, he must have surely won. To było wprowadzenie, moim zdaniem, Zaufanie. wprowadzenie Porsche do rajdu. Ten jest całkiem niezły, ale nie na każdy rodzaj nawierzchni. Dzisiaj potrzebujemy 911, która jest gotowa na każdy rodzaj przygody. To dla mnie naprawdę zaszczyt wsiąść za kierownicę 911, czyli jednego z bardziej perfekcyjnych modeli, w szczególności jeżeli weźmiemy pod uwagę samochody sportowe na świecie i myślę, że jest tak nie bez powodu, bo już od samego momentu, gdy tylko wsiądę do tego samochodu, w ten kubełek, który jest wyjątkowy jak na seryjnie produkowany, dotknę tej kierownicy i wykonam kilka pierwszych skrętów, to wiem, że mam do czynienia z samochodem, który jest tworzony przez pasjonatów, przez ludzi, którzy rozumieją sport motorowy, rajdy i wyścigi, bo to jest po prostu przyjemność z tej bezpośredniości pierwszego dotyku, kontaktu i wszystko, co tutaj mnie otacza, ta aura, która jest we wnętrzu, to jest mieszanka historii, właściwej ergonomii i takiego potencjału sportowego. Ale przechodząc do szczegółów, czym jest 911 Dakar? Jeżeli weźmiemy pod uwagę silnik i napęd, to mamy tutaj do czynienia z Carrerą 911 4 GTS. 3-litrowy silnik, biturbo, 480 koni mechanicznych, 570 Nm. No dobra, no ale jeżeli mamy 3 litry, aż 570 Nm, no to wydawać by się mogło, że ten silnik będzie taki mocny, nabity już na dość niskich obrotach. Mamy i pojemność, i dwie turbosprężarki, natomiast nic bardziej mylnego, ponieważ charakterystyka tego silnika jest taka, że myślę, że mogłaby oszukać niejednego fana motoryzacji, ponieważ charakterystyka tego motoru to jest charakterystyka motoru wolno ssącego. Wymuszę sobie tutaj tryb manualny, jadę z prędkością 50 km na godzinę, czwarty bieg, 2000 obrotów, wcisnę gaz, nic się nie dzieje. Powiem Wam, że bardziej jakbyśmy mieli 2 litry wolno ssący motor. Dalej, jeżeli się przesunę obrotami między 3 a 4000 obrotów, zaczynają się fajne rzeczy. Samochód zaczyna przyspieszać, natomiast liniowo, nie nagle agresywnie. Nie ma żadnego strzału, nie ma poczucia włączonej turbosprężarki. Natomiast cały ogień, jeżeli chcemy wykorzystać ten samochód z maksymalnym potencjałem, rozpoczyna się dopiero od 5000 obrotów i trwa praktycznie jak w silniku wolno ssącym, do 7500 obrotów. Jeżeli chodzi o napęd na 4 koła, on domyślnie tak naprawdę przekazuje większość mocy na tył. Jadąc mogę cały czas to kontrolować na wyświetlaczu. 80-90% mocy trafia na tył. Dopiero w momencie, gdy zaczyna mi brakować tej przyczepności z tyłu, zaczyna pojawiać mi się ta nadsterowność na wyjściu z zakrętu, to wtedy samochód przekazuje 20, 30, 40% napędu naprzód i wyrównuje ten poślizg, wyjeżdżając tak równo 4 kołami. Można powiedzieć, że Dakar nie ma idealnego potencjału, żebym dobrze czuł się na nawierzchni asfaltowej. Mamy tutaj 19 i 20-calowe felgi, natomiast opony mają charakter wielozadaniowych. One muszą też dość dobrze spisywać się na luźnej nawierzchni, więc śmiało można powiedzieć, że nie będą właściwe do jazdy na asfalcie. Spotkałem się z takimi opiniami, rozmawiałem z osobami, które jeździły 911 Dakar i mam wrażenie, że jest jakiś taki niedosyt. Słyszę o tym, że ten hamulec jest trochę bardziej tępy niż w innych odniesieniach.
odmianach, czy też ta reakcja na kierownicę, pomimo że jest bezpośrednia, to ma pewien rodzaj takiego opóźnienia czy ospałości, która występuje. Dla mnie, jako dla kierowcy rajdowego, powiem Wam szczerze, że nie ma tutaj żadnego problemu. Sam jestem przyzwyczajony, że samochodem na oponie szutrowej jedziemy też asfaltowe fragmenty odcinków specjalnych i dobrze wiem, że w zależności od konstrukcji opony, jeżeli ona jest skonstruowana właściwie pod kątem samochodu i zawodów, to samą twardością ścianki bocznej jesteśmy w stanie spowodować właśnie, że mamy tą bezpośredniość. Jednak oczywiście ten samochód nie zareaguje na hamulec tak idealnie, jak byśmy mieli semi-sliki czy opony sportowe na asfalt, gdy jedziemy po normalnej asfaltowej drodze. Natomiast ja z góry, jak patrzę na ten samochód, to absolutnie tego nie wymagam i chciałbym zwrócić uwagę wszystkim kierowcom, że sport motorowy na wysokim poziomie nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby wszechstronny samochód, a mamy właśnie z takim do czynienia, był idealny we wszystkich warunkach. To my musimy się do niego dostosować. To my musimy się zaadoptować do tego, co samochód nam oferuje. On nam musi zaoferować dużo, jeżeli chodzi o prędkość maksymalną w zakręcie, opóźnienie hamowania. Natomiast nigdy nie jest tak, że wsiądziemy do samochodu i używając jednej techniki pojedziemy blisko limitu każdym rodzajem samochodu. Prześwit jest większy o 5 cm względem normalnej 911. Możemy nawet auto podnieść w trybie off-road, w trybie rally, bądź wymusić tutaj przyciskiem o kolejne 3 cm. Razem mowa tutaj już o 8 cm uniesienia 911. Te 8 cm możemy wykorzystywać tylko do 150 km na godzinę, no ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest w takim razie pierwszy raz odmiana 911, którą śmiało możemy zjechać z drogi asfaltowej. W tej chwili spektrum 911 poprzez Dakara jest poszerzone, ponieważ można powiedzieć, że tylko kusi, gdy widzimy szutrową drogę, żeby w nią zjechać, a nie zastanawiamy się, jak ją ominąć. Piech i Aleksander Porsche z sekretarką podjechali na lotnisku pod samolot samochodem i witali nas przy wyjściu z samolotu. I potem kolumną taką z ochroną policji, ponad 20 samochodów Porsche, jechaliśmy przez cały Stuttgart, to mniej więcej około 10 km z lotniska do Zuffenhausen, do fabryki. I w fabryce ogromne święto, wie pan, przyjęcie i tak dalej. Ale jest duża przyjemność prowadzenia samochodów. Ja bardzo lubię samochody. Byłem bardzo zadowolony też z tej jazdy tym Porsche Dakar, z tym ostatnim Porsche. To jechałem tym raj takich żubrów. Ja w Zakopanem wsiadłem po raz pierwszy w ten samochód. No zrobiliśmy tam parę kilometrów, kilkanaście kilometrów, no i potem ten rajd. No muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się jechało, z tym, że to Porsche miało takie bardzo szerokie i powiedzmy terenowe opony, przeznaczone na te ciężkie drogi, a myśmy jeździli po asfaltach. Ale i tak wygraliście. No ale wygraliśmy tę imprezę i świetnie, świetnie. Bardzo, bardzo dobry samochód. Świetnie się prowadził. No, tam dopiero wsiadłem za kierownicę tego samochodu, ale można powiedzieć, że szybko opanowałem tą technikę jazdy tym samochodem. Samochód dysponuje 6 różnymi trybami jazdy. Od trybu wet, który jest najbardziej łagodny, musimy w nim mieć włączoną kontrolę trakcji, przez tryb normal, który jest domyślny. Przepustnica, wydaje mi się, że standardowo jest ustawiona dość łagodnie. W momencie, gdy wpadamy na serpentyny, zakręty, tak jak ja w tej chwili, automatycznie wybór zaczyna się dopiero od trybu sport, czyli ten, który jest tutaj na środku, więc myślę, że Porsche sugeruje, że jeżeli chcemy się bawić, to właśnie w tym trybie. Samochód oczywiście zaczyna mieć dużo bardziej ostrą reakcję na gaz. Układ kierowniczy z mojej perspektywy działa cały czas dokładnie tak samo. Nie wyczuwam tutaj żadnych różnic. W trybie sport ten samochód zaczyna żyć. Czuję, że samochód jest w każdej chwili gotowy do akcji. Na dodatek cały czas mam tutaj pod kciukiem przycisk Sport Response, który powoduje, że przez 20 sekund auto jest nastroszone. Porównałbym to do trybu stage w samochodzie rajdowym i jest po prostu gotowe do akcji.
Myślę, że na co dzień użytkownicy Porsche 911 mogą wykorzystywać ten tryb na przykład do wyprzedzania. Zbiornik paliwa, który mamy, to jest 67 litrów, dość standardowy. Wydawać by się mogło, że patrząc na historię tego samochodu, czyli choćby rajd London-Sydney, 16 000 kilometrów, bardzo długie próby, tutaj ten zbiornik mógłby być zwiększony. To się zdarza w niektórych 911, natomiast dotarłem w kronikach Porsche, które przeglądałem, do tego, że w jednym z raportów z testów, z takich dni treningowych, pan Sobiesław sugerował, żeby zamontować mniejszy zbiornik paliwa. Myślę, że mogło to wpływać na prowadzenie się samochodu. Każda 911 wymaga pewnego prowadzenia. Gdy wjedziemy trochę za szybko w zakręt albo pójdziemy na przepustnicę niepewnie, 20-30%, mając za wysoką prędkość na wejściu, automatycznie będziemy mieli taki duży podster, który nie jest niczym przyjemnym i można nawet byłoby się zrazić. Natomiast ten samochód wymaga specjalnej techniki jazdy. Musimy opóźnić hamowanie, co możemy zrobić, bo układ hamulcowy jest bardzo skuteczny i tak naprawdę nie musimy mieć strachu, że spóźnimy się trochę względem wierzchołka zakrętu, ponieważ jeżeli ten samochód nawet wpuścimy trochę głębiej, zredukujemy prędkość w samym zakręcie nawet niżej niż w innych samochodach sportowych, dość szybko pewnym ruchem obrócimy kierownicę, wydaje mi się, że musimy skręcić trochę więcej niż w innych autach sportowych i wtedy możemy wcisnąć gaz, ponieważ mamy dużo masy na tylnej osi, więc mamy bardzo dużo trakcji. Pojawia się ta magia 911. Nasz styl jazdy musi być dostosowany do tego samochodu, a ten samochód w ten sposób wynagrodzi nam to wspaniałym czasem, co widzimy po wielu sukcesach w przeszłości i teraźniejszości Porsche w rajdach i wyścigach. Na co dzień jeżdżę Skodą Superb, więc po prostu wygodną limuzyną, dlatego też może po 100 km poczułem trochę na plecach ten fotel kubełkowy, ale po 300 km zasadniczo przyzwyczaiłem się i pewnie mógłbym przejechać kolejny 1000, także to jest kolejna pochwała dla tego konkretnie fotela kubełkowego, który myślę, że jest takim benchmarkiem na rynku. Jeżeli chodzi o osiągi, 3,4 sekundy przyspieszenie do 100 km na godzinę, 12 sekund 0-200, czyli jak łatwo obliczyć, 8,6 sekundy między 100-200. To oznacza, że ten samochód jak na dzisiejsze standardy jest po prostu bardzo szybki. Samo w sobie Porsche 911 Dakar to naprawdę wyjątkowy samochód. Takich aut powstało tylko 2500 sztuk. Dlaczego powstały? Ponieważ upamiętniają historię rajdową Porsche. W 1984 roku Porsche wygrało rajd Dakar, co jest niesamowitym sukcesem. Natomiast jeżeli byśmy weszli trochę głębiej w historię samochodów Porsche i rajdów samochodowych, to ta historia zaczyna się 20 lat wcześniej i bardzo dużą część tej historii i początku całego 911 w rajdach napisał nasz Polak, pan Sobiesław Zasada. Egzemplarz, który za mną stoi, jest jeszcze dużo bardziej wyjątkowy niż samo Porsche 911 Dakar, ponieważ ten model nazywa się dokładnie Red 58 Special i ten samochód powstał na wzór auta, którym w maratonie London-Sydney w 1968 roku wystartował Sobiesław Zasada z Markiem Wachowskim i odnieśli niesamowity sukces. 4. miejsce w całym maratonie i wygrany etap w Australii. Samochód został zaprojektowany i przygotowany przez Porsche Polska we współpracy z Sobiesławem Zasadą, a następnie został skonstruowany w ramach programu Porsche Sonderwunsch, czyli na życzenie specjalne klientów. Ten samochód ma blisko 50 elementów, które wyróżniają go od każdego innego Dakara, który kiedykolwiek powstał. Możemy od razu zwrócić uwagę na tutaj żółte ucha, które mogą pomóc w przymocowaniu liny, gdyby coś się wydarzyło na rajdzie. Jeżeli chodzi o te reflektory, to powstały w ilości 2 sztuk na świecie, ponieważ są specjalnie rozjaśnione z chromowaną obwódką, co tylko i wyłącznie było zrobione dla tego egzemplarza. Idąc dalej, to co najbardziej rzuca się w oczy w Red 58 to dach, na którym mamy zapasowe koło, mamy kanister na paliwo, dodatkowo też był kanister z wodą. Oprócz tego mamy tutaj dodatkową elektrownię, która pozwala nam szperać daleko jadąc szybko na odcinku specjalnym. Tak samo namalowany mamy tutaj napis z tyłu Poland, ponieważ panu Sobiesławowi, gdy reprezentował Polskę za granicą, zawsze bardzo zależało, żeby promować narodowe barwy. Chromowane klamki oczywiście nawiązują do 911 z lat 60. Tutaj otwierając drzwi możemy zwrócić uwagę na sygnaturę Sobiesława Zasady, natomiast tutaj bardzo ciekawy cytat: życie zaczyna się po 90, jak mawia pan Sobiesław. Red 58 w środku również ma bardzo dużo wyjątkowych elementów. Idąc od samego dołu znajdziemy dywaniki z napisem London Sydney Marathon. Oczywiście to, co najbardziej się rzuca w oczy, to kubełki ze słynną pepitą. Na podłokietniku napis Sobiesław Zasada.
Co ciekawe, oczywiście z tych 2500 egzemplarzy to jest egzemplarz numer 58. Ten numer 58 znajdziemy również na zagłówkach. Jeżeli kliknę tutaj przycisk, który normalnie włączyłby nam oświetlenie w środku, to on załączy nam elektrownię na zewnątrz. W Porsche stacyjkę znajdziemy po lewej stronie od kierownicy, a nie po prawej. Jeżeli ktoś z Was wie, dlaczego tak jest w 911, napiszcie proszę w komentarzu. Blisko kierownicy znajduje się 5 fizycznych przycisków, które świadczą o charakterze auta, ponieważ praktycznie każdy z nich odpowiada za właściwości jezdne samochodu. Mamy możliwość wymuszenia, podniesienia bądź obniżenia samochodu o 3 cm. Mamy aktywny układ wydechowy z klapami, który jest głośniejszy bądź cichszy. Mamy kontrolę trakcji, która może działać w trybie PSM Sport, czyli takim znieczuleniu, albo w pełnym wyłączeniu kontroli trakcji i trwa to naprawdę chwilę, żeby wyłączyć tą kontrolę trakcji, więc widać, że Porsche tutaj myślało o kierowcy, który jest kierowcą sportowym. Tutaj możemy utwardzić albo zmiękczyć zawieszenie. Wydaje mi się, że to pokazuje charakter samochodu i jego filozofię. Podsumowując, czym jest Porsche 911 Dakar? Mówimy tutaj tak naprawdę o najbardziej uniwersalnej 911, jaka kiedykolwiek powstała. Wydaje mi się, że większość użytkowników nie jeździ na co dzień na tory, nie jeździ tylko po równych drogach, a właśnie Dakar pojedzie wszędzie i pozwoli nam pojechać 911 tam, gdzie nie mogliśmy pojechać wcześniej. To takie pragmatyczne spojrzenie, natomiast fakty i liczby mówią jedno. 2500 egzemplarzy na świecie, czyli wielka limitacja, więc z mojej perspektywy to jest tak naprawdę ukonorowanie i oddanie hołdu wszystkim sukcesom Porsche 911 w rajdowej historii, a mam wrażenie, że bez tej rajdowej historii, a przede wszystkim bez pana Sobiesława Zasady i sukcesów w latach 60. nie mówilibyśmy dzisiaj o kulcie Porsche 911, które tak wszyscy na całym świecie podziwiamy. A Wy, którą 911 lubicie najbardziej? Napiszcie w komentarzu. A o tej opowiem Wam potem.